Witam i pozdrawiam Was serdecznie z mojego pokoju i dzisiaj mam dla Was storytime'a z tego, jak niechcący wystąpiłem w reklamie Flixbusa. Jednak zanim już przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, no to chciałbym Was przeprosić, że przez całe święta właściwie nic nie nagrałem i to jest w ogóle pierwszy film w 2024 roku, ale tak jak już mówiłem, po pierwsze nie miałem za bardzo pomysłów, no to co nagrywać, ale też po drugie nie bardzo miałem czas cokolwiek nagrywać ze względu na to, że non-stop pracowałem, trzeba było przygotować się na święta, później na Sylwestra, później był Sylwester, później wróciłem do pracy, dopiero teraz jestem na wolnym i dopiero teraz mam w sumie trochę czasu, żeby coś ponagrywać, więc no. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy to oglądają, święta minęły w miarę dobrze. Przynajmniej w miarę dobrze. No i oczywiście życzę Wam wszystkim super szczęśliwego 2024 roku. Oczywiście też nowy rok, nowe włosy. Jak wpadłem na ten pomysł? A oto tak, że chciałem coś innego, bo byłem już trochę zmęczony tymi ciągiem tylko i wyłącznie zwykłym niebieskim. W takich bardzo innych kolorach, typu nie wiem, jakiś tam różowy, fioletowy, zielony, bo mam farby w takich kolorach, mam żółtą, pomarańczową, czerwoną, ale mam takie, nie. Bo chciałem coś, żeby nie było za bardzo koloru, przynajmniej tu na moich odrostach, ponieważ jak ja pofarbuję się na jakiś kolor, to później mam problem, jak powiedzmy sobie zafarbować włosy na jakiś tam blond, żeby się tego koloru pozbyć. I no tak w sumie skończyło się na tym, że mam 3 kolory na głowie. A skąd pomysł na czarne końcówki, zapytacie? Otóż motyw czarnych końcówek włosów przewijał mi się na Instagramie, na TikToku, ogólnie na różnych mediach społecznościowych od dłuższego czasu. I w sumie wygląda to spoko, więc stwierdziłem, a czemu by nie? Chciałem nałożyć tego czarnego tak tylko odrobinę, żeby były tylko te końcówki, które powiedzmy mogę podciąć, żeby nie było tego widać. Ale chyba trochę mnie poniosło, więc w sensie mogę to dalej ściąć, ale byłoby widać. Więc no cóż. Ale efekt mi się podoba, więc nie żałuję i mam nadzieję, że nie będę. Także oby było w pytę. I właśnie mi się przypomniało, że obiecałem Wam filmik z Camden, jak będę w Londynie. I byłem w Londynie, ale byłem w dużej grupie ludzi i nie mieliśmy czasu pójść na Camden Town. Także filmiku teraz nie będzie, ale jak będę w Londynie kolejnym razem, to obiecuję, że Wam nagram. Akurat tak się w ogóle składa, że dzisiaj są moje urodziny. Tak, kiedy Wy to oglądacie 12 stycznia 2024 roku, to są moje 25 urodziny. Ale ja jestem stary. I teraz możemy już przejść do tematu odcinka. Okej, więc przejdźmy już do tematu. Było to tak. Byłem sobie normalnie w pracy. Pracowałem i dostałem pewną wiadomość od mojej koleżanki. Wysłała mi zdjęcie screenshota z TikToka, bo to nawet się zremowało, na którym jest reklama Flixbusa. I się zapytała mnie, czy ja widzę. Patrzę, przyglądam się i jedyne co widzę to, że jest to miasto, w którym pracujemy. Jest to bardzo blisko naszej pracy, bo pracuję blisko centrum miasta. No i tak, zaznaczę na ekraniku, ja się w ten punkt przyglądam i widzę siebie. Oczywiście nowy rok, nowe włosy, więc teraz mam inne niż miałem wtedy. Ale miałem wtedy właśnie takie podobnej długości włosy, tylko że takie w całości chyba niebieskie, takie pastelowo-niebieskie, były wypłukane. I ja Wam to tutaj gdzieś pokażę.
i możecie patrzeć na tego screena. Nie mogłem później, jak skupiłem tą reklamę na TikToku, nie mogłem później już drugi raz znaleźć, więc cały wam nie puszczę. Ale na, nie wiem, na jakimś tam fanpage'u Flixbusa, na tym co macie go na screenie, jak się poszukacie, to może znajdziecie tą reklamę. Jeśli znajdziecie tą reklamę, to proszę wyślijcie mi ją, bo fajna pamiątka. No ale jak do tego doszło? Jak to wystąpiłem w reklamie i ja nie wiedziałem? No powiem wam, że to było na zasadzie takiej, że oni po prostu nagrywali główną ulicę w Edynburgu. I na tej głównej ulicy byłem w drodze do pracy. I teoretycznie nie widać mojej twarzy, ale jestem osobą, która jest dość wysoka, mam długie niebieskie włosy i po prostu nawet tutaj w Szkocji jednak ciężko mnie przegapić albo ciężko mnie pomylić z kimś innym, szczególnie, że doskonale poznaję outfit, w którym wtedy byłem i jestem pewny, że tak, to byłem ja. Ponieważ teraz wam to pokażę. Ok, postaram się wam tutaj gdzieś na ekranie wkleić możliwie jak najwyraźniej przybliżonego screena mnie na tym screenie. Tak, jakkolwiek to nie brzmi, to tak. I żebyście mogli spróbować wypatrzeć, w co ja byłem wtedy ubrany. I pokażę wam. Spodejki mam gdzieś schowane, bo jest zima. Butów tych już chyba nie mam, bo buty często zmieniam, wyrzucam. Ale za to mam koszulkę i mam plecak. Tak, bo to była koszulka z plecakiem. No, to, że miałem takie włosy, to myślę, że nie muszę tutaj wam gdzie wklejać żadnego zdjęcia. Znaczy, może wam tutaj gdzieś wkleję, że miałem faktycznie tego typu włosy. Ale miałem nawet takie w poprzednich filmikach, więc nie wiem, czy to ma sens. Ale żeby nie było, to tak. No to tak, zacznijmy od plecaka. To jest taki plecak. I no, to jest na pewno ten plecak. I pod tym plecakiem miałem koszulkę. I tak ona się prezentuje na plecach. A tak z przodu. Tak, koszulka była kupiona na Camden Town w sklepie Cyberdog. To jest jeden z moich ulubionych sklepów. Tylko problem jest w tym, że jest osobą wysoką i rzadko kiedy mogę znaleźć tam coś, co pasowałoby na mnie rozmiarowo. Także no, co poradzę. Oczywiście te rzeczy są pokazane wam od tej perspektywy, na której po prostu, wiecie, były na tej reklamie i no. Więc mam pewność, że byłem to ja i powiem wam, że w sumie fajnie by się pośmiać tak, że o, jestem gwiazdą, występuję w reklamach, o. Ale tak szczerze mówiąc, Flixbusem osobiście nigdy tutaj nie jechałem. W sensie w Szkocji. Jechałem chyba raz w Polsce, ale nie pamiętam jak było, więc nie mogę polecić. Nie polecę wam Flixbusa, pomimo że wystąpiłem w jego reklamie. W sensie nie mogę polecić tylko dlatego, że nie wiem co jak tam gra, więc nie używam, nie wiem. W reklamie wystąpiłem niechcący, jako osoba po prostu gdzieś tam w tle reklamy, więc... Ale still, po prostu sytuacja jest trochę zabawna moim zdaniem. I fajnie tak się gdzieś tam wyłapywać na zdjęciach czy reklamach tam nierobionych przeze mnie. Jakoś tak lubię to czasami robić, szczególnie, że no dużo ludzi nagrywa filmiki, robi zdjęcia właśnie w centrum Princess Street, gdzie pracuję. I po prostu no zdarza się, że jestem osobą
którą łatwo przyciąga uwagę. Więc łatwo się potrafię znaleźć. Także w sumie to jest cała historia. Okej, więc to by było na tyle w tym pierwszym filmiku w tym roku. Obiecuję, że kolejne filmiki będą ciekawsze, bo mam już parę planów, także mam co nagrywać, mam pomysły. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się tutaj w następny piątek i pa pa!